19 kwietnia 1943 roku w getcie warszawskim wybuchło zbrojne powstanie. Brało w nim udział około 1000 uzbrojonych bojowców, uzbrojonych żołnierzy, którzy walczyli z bronią w ręku przeciwko Niemcom. Oprócz nich znajdowało się jednak wówczas w getcie jeszcze około 50 000 cywili, którzy również przygotowywali się do stawienia oporu. Nie był to jednak opór zbrojny, ale opór cywilny, opór bierny. Oni od miesięcy przygotowywali na terenie getta schrony, bunkry, piwnice, urządzali je, wyposażali w wodę, gromadzili zapasy po to, aby przeczekać, jak myśleli, niemieckie wywózki do obozów i schronili się 19 kwietnia nocą z 18 na 19, schronili się już w przygotowanych zawczasu schronach i bunkrach. I ich postawa, ich rola miała ogromne znaczenie dla przebiegu i długości trwania powstania w warszawskim getcie. Kiedy 16 maja Niemcy wysadzili synagogę na Tłumackim i generał Sztrop zanotował w swoim raporcie, że dzielnica żydowska w Warszawie przestała istnieć, na terenie getta znajdowało się jeszcze wiele osób, które się ukrywały w bunkrach i w ruinach spalonych domów. Dzisiaj opowiemy o kilkorgu z nich, pokażemy, w których miejscach przebywali, gdzie się ukrywali, jakie były ich doświadczenia po zakończeniu powstania w getcie warszawskim. Tutaj była ulica Gęsia. Znajdujemy się w miejscu, gdzie znajdował się szpital przy ulicy Gęsiej 6/8, ostatni żydowski szpital w getcie, w którego piwnicach i przygotowanych bunkrach przez czas powstania przebywali lekarze, pielęgniarki, częściowo chorzy z tego szpitala. Niestety budynek został spalony, a mieszkańcy bunkrów zmuszeni do opuszczenia schronów i zabrani na Umschlagplatz, wywiezieni do obozów. W tym budynku w lipcu 1943 roku znalazł schronienie Dawid Białogród, który wcześniej ukrywał się przy ulicy Nalewki 39, niedaleko stąd. Miał tam przygotowane bunkry, z którego też w czasie powstania wszyscy zostali zmuszeni do wyjścia. Niemcy wpuścili tam gaz. Dawidowi udało się uciec, nie został zabrany na Umschlagplatz, pozostał na terenie getta. Potem został przez Niemców złapany do takiej grupy Żydów, których przymuszano do wydawania bunkrów i do namawiania ukrywających się jeszcze do wychodzenia, do fałszywych zapewnień, że już jest bezpiecznie i że można wyjść. Dawidowi udało się uciec, znalazł kryjówkę przy ulicy Nalewki 37. Spotkał mężczyznę, z którym razem ukrywali się w podziemiach. Później dołączyła do nich młoda dziewczyna i młody hasycki chłopiec. W ciągu dnia obserwowali teren getta, patrzyli, czy nie zbliżają się Niemcy, przed którymi trzeba było się schować, a nocami szykowali sobie coś do jedzenia. Po jakimś czasie, w lipcu 1943 roku, Niemcy odkryli ich kryjówkę i zabili mężczyznę, który z nimi przebywał, a Dawid i dwójka tych młodych ludzi ukrywali się nadal. Wówczas przenieśli się właśnie tutaj, na ulicę Gęsią 6/8 i ukrywali się tutaj aż do stycznia 1944 roku. Jest to najdłużej ukrywająca się w getcie grupa ludzi, o której wiemy. Oswoili 2 myszy, które były ich jedyną rozrywką, do których się bardzo przywiązali. Dawid Białogród opowiada w wywiadzie, że wielkim przeżyciem była dla nich śmierć jednej z tych myszy. Mieli do dyspozycji już pod koniec tylko kiszoną kapustę w jakiejś beczce i pół worka żyta. Tym żytem się zresztą właśnie dzielili z myszami. I 7 stycznia 1944 roku nakryli ich kryjówkę Polacy. To byli szabrownicy, którzy przeczesywali teren getta, szukając cennych przedmiotów i ofiarowali Żydom, że przyniosą im następnego dnia jedzenie. Dawid się zorientował, że to jest pułapka i że trzeba uciekać i wówczas zdecydowali, że trzeba opuścić gruzy getta i przez drabinę postawioną na ulicy Franciszkańskiej do muru opuścili getto. Wyszedł Dawid i wyszła ta dziewczyna. Niestety ten młody chłopak nie miał zupełnie dokąd pójść i on pozostał w gruzach getta. O dalszych losach dziewczyny nic nie wiemy, natomiast Dawid przeżył wojnę, ożenił się, miał 2 córki i wyjechał do Izraela. Jesteśmy na ulicy Wołyńskiej.
Dokładnie tutaj była ulica Wołyńska 11 i w bunkrach tego domu ukrywała się kolejna z naszych bohaterek, Stella Fidelzeit. Była młodą kobietą, straciła w getcie w czasie akcji wysiedleńczej rodziców i siostrę, a później męża. To był lekarz, pan dr Salomon Świeca. Stella została sama. Tułała się po rozmaitych bunkrach i skrytkach, aż w końcu, pod koniec maja 1943 roku, przyłączyła się do grupy, która stopniowo urosła do 11 osób, którzy postanowili trzymać się razem i znaleźli tutaj właśnie przy ulicy Wołyńskiej bunkier, który był przygotowany w 4 połączonych ze sobą piwnicach. Było w nim stosunkowo dużo miejsca, była wykopana studnia, także mieli dostęp do wody i zaczęli do tego bunkra znosić zapasy z pozostałych jeszcze okolicznych domów i skrytek i przygotowywali sobie tam miejsce do pobytu przez kolejnych kilka miesięcy. Do tego bunkra prowadziła taka wąskie wejście, korytarzyk długości około 2 metrów. I Stella znalazła się tam w trudnej sytuacji, ponieważ po kilku miesiącach okazało się, że jest w ciąży. I ze względu na to, że ten korytarzyk był bardzo wąski, ona po pewnym czasie nie mogła już z tego bunkra wychodzić i brać udziału w tym, co obowiązywało wszystkich mieszkańców tego bunkra, czyli właśnie poszukiwanie żywności i gromadzenie zapasów. Jej sytuacja pośród tych początkowo nieznajomych osób była też o tyle trudniejsza, że ona była Żydówką całkowicie zasymilowaną, mówiła tylko po polsku, nie znała żydowskiego, a oni z kolei byli Żydami niezasymilowanymi, którzy mówili lepiej po żydowsku niż po polsku i ona była przez to jakoś dodatkowo z tej grupy wykluczona. Przez to, że była w ciąży, jej sytuacja stawała się coraz trudniejsza. Głodowała, rzeczywiście była coraz bardziej osamotniona i w coraz trudniejszej się znalazła psychicznie też sytuacji. I w listopadzie 1943 roku urodziła dziecko. Na szczęście poród odbył się szybko i bez żadnych komplikacji. Urodziła małego chłopca, którego nazwano bunkierkiem, ze względu na to, że urodził się w bunkrze. Ale oczywiście ona nie miała pokarmu, karmiła to dziecko wodą, trochę słodzoną wodą, ale ono po kilku dniach umarło. I w grudniu 1943 roku postanowiono, że trzeba z tego bunkra wyjść, że nie ma już możliwości dalszego funkcjonowania w ruinach getta. Podzielili się ci towarzysze jej na kilka grup i ona razem z drugą kobietą, taką Hanełę, wyszły też po drabinie dostawionej do muru, znalazły się po stronie aryjskiej. Stella razem z Hanełę przebywały do końca wojny po aryjskiej stronie. Dostały się pod opiekę Żydowskiego Komitetu Narodowego, który się nimi zaopiekował i znalazł im bezpieczne schronienie i przeżyły powstanie warszawskie. Po wojnie Stella studiowała w szkole filmowej. W latach 50. wyjechała do Izraela, a następnie do Brazylii. I tam wyszła za mąż i urodziła córkę. Tutaj przy ulicy Niskiej 5 ukrywała się bohaterka naszej wystawy, Krystyna Budnicka. Jej rodzina Kuczerów, przygotowała dobrze wyposażony i zaprojektowany bunkier, wykopany pod piwnicami budynku. Krysia miała kilku braci, 2 siostry, rodziców. Wszyscy oni przebywali w tym bunkrze jeszcze przed powstaniem. I w momencie, kiedy wybuchło powstanie, w bunkrze było około 40 osób, rodzina Kuczerów, właśnie rodzina Krysi, ich sąsiedzi i znajomi z tego budynku przy Niskiej. To wówczas był adres Muranowska 44. Niestety w czasie powstania budynek został podpalony i część tego bunkra się zawaliła. Oni stracili wtedy wszystkie zapasy, cała ta część, w której była kuchnia, się spaliła i zawaliła, także zostali pozbawieni zapasów żywności, ale kiedy budynek się palił, mogli uciec do kanałów i tam było dużo chłodniej niż w tym palącym się budynku i dzięki temu, przebywając trochę w kanałach, a trochę w bunkrze, przetrwali do końca powstania. Zgromadziło się tam wówczas o wiele więcej osób, bo to zresztą było charakterystyczne dla większości bunkrów w getcie, że mieszkańcy spalonych domów i bunkrów, które już zostały wykryte, uciekali i znajdowali schronienie w sąsiednich bunkrach. I także w efekcie w tym bunkrze przebywało około kilkadziesiąt osób. Część z nich po upadku powstania rozeszła się, szukali jakichś innych skrytek, pochowali się gdzie indziej. Rodzina Kuczerów, Gesundheidów i Wiesenbergów
zostały w tym bunkrze. Do jesieni 1943 roku sytuacja się tam stosunkowo stawała coraz gorsza. Zapasów, jak mówiłam, nie było, zostały one zniszczone w czasie powstania, więc mieli mało jedzenia i zaczęli poszukiwać kontaktu z aryjską stroną. W połowie września bunkier został wykryty przez Polaków, którzy przeczesywali getto w poszukiwaniu cennych obiektów. I oni zapowiedzieli, że przyniosą następnego dnia chleb. I niestety, kiedy przyszli następnego dnia, drugi brat Krysi i jeszcze jeden z mężczyzn z tego bunkra wyszli spotkać się z nimi, odebrać ten chleb, który oni mieli przynieść i zostali zamordowani. A bunkier został splądrowany. Pozostali mieszkańcy zdążyli uciec do kanałów, ale niestety nie mogli już powrócić do bunkra i znaleźli się w kanałach, w których nie bardzo się orientowali, jak się poruszać. Udało im się wezwać pomoc i krążyli po tych kanałach przez dobę. I kiedy doszli do włazu, okazało się, że ten właz jest zalutowany, bo Niemcy zalutowywali niektóre włazy, chcąc uniemożliwić Żydom wydostawanie się z ruin getta. I rodzice Krysi, którzy nie mieli już siły dalej iść, zostali pod tym włazem na zawsze. Została z nimi też siostra, 23-letnia Pola, która nie chciała zostawiać rodziców samych i została razem z nimi. A pozostałych kilkanaście osób wydostało się włazem przy ulicy Młocińskiej, ówczesnej ulicy Młocińskiej, dzisiaj już nieistniejącej. Ten właz się znajduje w tej chwili gdzieś koło ronda Babka, niedaleko stąd. Młodszy brat Krysi, który również wyszedł z kanałów, zatruł się tam i umarł po kilku dniach na stronie aryjskiej. Starszy brat Rafał, kilka innych osób zostało wydanych Niemcom i zginęli, zamordowani przez gestapo. Krysia i szwagierka przeżyły wojnę, były pod opieką żydowskiego podziemia. I po wojnie jeszcze 3 osoby z tego bunkra przeżyły. Wszyscy po wojnie wyjechali z Polski, część do Izraela, część do Francji. Krysia jako jedyna została w Polsce i mieszka do dzisiaj w Warszawie. Po zakończeniu powstania w getcie, kiedy ostygły podpalone budynki, trzeba było zacząć sprzątać gruzy i zawalone domy. Niemcy sprowadzili wówczas więźniów, początkowo z Buchenwaldu, a potem z Oświęcimia, więźniów żydowskich, których umieścili częściowo na Pawiaku, częściowo na terenie więzienia na Gęsiówce i wykorzystywali ich do uprzątania terenu getta. Oni rozbierali dom po domu, segregowali gruzy, wyciągali rzeczy, które będą się nadawały jeszcze do użytku, surowce wtórne itd. W grudniu 1943 roku, a więc 7 miesięcy po zakończeniu powstania, w tych gruzach znaleziono żywą dziewczynę. Była to 15-letnia Helena Szylkret. Okazało się, że w czasie powstania na jej nogi spadła płonąca belka i była poparzona, nie mogła chodzić. Pozostali mieszkańcy zostali wyciągnięci z bunkra, ona została tam sama. I przez te 7 miesięcy miała do dyspozycji 2 worki żyta i wodę. Dostęp do wody, była studnia w tym bunkrze. I dzięki temu, czołgając się jakoś po tym bunkrze, przeżyła 7 miesięcy. Przywieziono ją na Pawiak, wywołała pewną sensację. Niemcy się nią zainteresowali, zabrali ją na Szucha na przesłuchanie, wozili ją nawet na wizję lokalną, dopytywali, gdzie i jak przeżyła. Potem umieszczono ją w celi na Pawiaku, odkarmiono, dostała zastrzyki witaminowe i więźniarki z celi miały nadzieję, że zostanie skierowana do warsztatów i że będzie pracować podobnie jak one. Ale potoczyło się jej losy inaczej. 8 stycznia 1944 roku Helena razem z grupą Żydów znalezionych po aryjskiej stronie, których cyklicznie rozstrzeliwano w gruzach getta, została rozstrzelana razem z nimi i zginęła. W tym roku przypada 80. rocznica powstania w warszawskim getcie. Z tej okazji przygotowaliśmy wystawę zatytułowaną „Wokół nas morze ognia. Losy żydowskich cywilów podczas powstania w warszawskim getcie”. Prezentujemy na niej historię osób, cywilów, którzy w czasie powstania ukrywali się w bunkrach i w ruinach
getta. Ich postawa, ich determinacja, żeby stawiać Niemcom opór, miała ogromne znaczenie dla długości trwania powstania. Zależy nam bardzo, żeby przywrócić pamięć o nich i żeby, myśląc o powstaniu, nie myśleć jedynie o tych, którzy walczyli z bronią w ręku, ale także o tych zwykłych ludziach, którzy tak jak mogli i jak potrafili, stawiali także cywilny opór Niemcom. Opowiedzieliśmy teraz losy kilkorga z nich, ale na wystawie prezentujemy postać 12 bohaterek i bohaterów, o których opowiadamy dokładniej, korzystając z tego, co po sobie zostawili. A są to relacje, czasem nagrane na wideo, czasem spisane, a czasem są to pisane w bunkrze w czasie powstania dzienniki.